Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i zapraszam Was dzisiaj na chyba fajną zabawę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ będzie się działo dosyć sporo podczas tego tworzenia, także serdecznie zapraszam. Dziękuję, że jesteście. Bardzo jest mi miło, że przybywa Was tutaj na kanale. No to jest niewiarygodna radość dla mnie i to, że tutaj zerkacie, oglądacie. To jest naprawdę wielkie szczęście, więc bardzo z tego miejsca Wam dziękuję. Zachęcam też do subskrybowania kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby nic Was nie ominęło. No, a myślę, że sporo się dzieje. A wszystkim wspierającym z całego serducha dziękuję, że są ze mną jeszcze dodatkowo i jeszcze tam sobie tworzymy coś więcej. Ja może pokażę, słuchajcie, co ostatnio robiliśmy w miesiącu Gratulujemy Maluszka. Dobra, słuchajcie, mam pracę, w sumie jedna jest niedokończona, bo pudełeczko sobie okleiłam i zostało mi w domu, zapomniałam o nim. Pierwsza karteczka to stworzyliśmy dla wspierających Stworzę z Asią i VIP wspólnie razem. Karteczka taka, wiecie, z shakerem, za kalką. Na chrzest, na roczek, słuchajcie, na urodzinki, na każdą okazję, na gratulacyjną, taką Gratulujemy Maluszka. A z VIP-ami robiliśmy taki, to nie jest, może też być albumik obijany w koroneczkę. Słuchajcie, wyszło to fantastycznie, bardzo mi się podoba. No i to, co mówię, zostawiłam sobie w domu. Bardzo Was przepraszam, bo tu jest miejsce na takie, dlatego jest ten grzbiecik, pudełeczko, gdzie można włożyć jakąś biżuterię. Tu jest kopertka zrobiona, ja to mam jeszcze w częściach niesklejone. I tu można, jeżeli ktoś ma ochotę, zrobić sobie wodospad na kilka zdjęć. No i będę jeszcze dekorowała okładeczkę. Było już bardzo późno i stwierdziliśmy, że sobie już darujemy to ozdabianie. O, takie dziubanie, wiecie, dosyć długo trwa. No, ale myślę, że pomysł nawet fajny i samo bardziej zależało mi na tym obiciu w koronkę, więc jestem zachwycona tym efektem, bardzo mi się podoba i myślę, że powtórzę go jeszcze nie raz, także zapraszam też do wspierających. A my dzisiaj, słuchajcie, zabierzemy się za kartkę z mapki. Kartkę z mapki według pomysłu Lidusi Daniłowskiej. Słuchajcie, Lidka namalowała fantastycznie. Lideczko, bardzo Ci dziękuję. Sobie tylko zerknę, czy mnie widać dobrze. Nie trzeba umieć projektować graficznie w Canwie, w Photoshopach, w innych Corelach i tak dalej. Można po prostu namalować mi wyzwanie. Więc jeżeli macie taką ochotę, bardzo serdecznie zapraszam i proszę o wysyłanie tych propozycji na warsztaty@asiaszulik.pl. Te dane też macie pod filmem. I widzę, że drukarka psikusa mi sprawia, muszę ją przeczyścić. Tak więc przy okazji. Lideczka przygotowała taką kartę. Ja mam jeszcze w zapasie, tam dziewczyny podesłały przed świętami, przed Scrapmasem, ale to wiecie, to wszystko się przeciągnęło, więc mam tam jeszcze pracę też na podstawie prac też chyba Italia, wydaje mi się, że wysłała swoją pracę i mam zrobić taki remake, jak to się mówi, czy jakoś tak, prawda? W każdym bądź razie od Lideczki mam takie wyzwanie. Jest to jakby ramka, w środku jest kalka, tu są koronki, kwiaty, no dekoracja wiadomo i z u góry napis. Ja jak zwykle sobie, słuchajcie, nie wziąłam napisu, ale to już na samym końcu. Ja, żeby to, wiecie, nie było takie proste, troszeczkę tak pod siebie to zrobiłam jakby. Jak to zabrzmiało teraz dwuznacznie, ale wymyśliłam sobie kartkę według tego pomysłu, który mnie bardzo zainspirował, ale troszeczkę w innym kształcie, bo postanowiłam wykorzystać taką rameczkę. Zaraz zobaczycie, jaki miałam na to pomysł i co Wy na to, jak Wam się to podoba. Oczywiście kartka z mapki pojawi się też na fanpage'u, będzie można ją zrobić, będzie ta mapka oryginalna, będzie też ten mój wzór zrobiony. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam, zabieramy się do pracy. Co przygotowałam sobie dzisiaj do tworzenia? Przede wszystkim jedna z moich ukochanych kolekcji Simple Story. To już jest trójka ze Scrap & Me. To jest kolekcja, która jest po prostu ponadczasowa. Piękna, delikatna, w kolorach moich. Dopasowuje się Wam do mnóstwa takich właśnie dla mnie takich okoliczności, uroczystości, czyli jakieś chrzty, komunie, śluby, takie delikatne, wiecie, kremy. Piękna jest, uwielbiam ją, dlatego ona też dzisiaj tutaj gości. A ja skorzystałam z arkusika, już Wam mówię, numer 01 i 02.
Także zaraz zobaczycie. Ja sobie może tutaj tak tę mapeczkę oliwdeczki położę, żeby ją mieć przed sobą i już pokazuję, co wszystko mam przygotowane. Słuchajcie, żeby zaoszczędzić czasu, ja już sobie wszystko powycinałam i podocinałam. Z pewnością jesteście ciekawi, jaki format ma kartka. Troszeczkę nietypowy, ponieważ oczywiście to nie jest, wiecie, ta rameczka. Dopasowałam sobie format do rameczki, czyli mam 11,5 na 15,5 cm, 11,5 na 15,5 cm. Podocinałam oczywiście już wszystkie elementy. Ja bym tutaj chciała napisać ten rozmiar, ale będzie widoczny, bo ja tam nie będę oklejała w środku. Czyli mamy 11,5 na 15 cm. 15 tak, 11 tak. Tak wygląda nasza baza. Jest tutaj ta rameczka. Rameczkę wycięłam sobie w takim troszeczkę sztywniejszym, to jest ten Tintoretto Gesso, taki dosyć gruby, taki sztywny papier bazowy i na to, wiecie, ta ramka. Nie będę obijała tutaj tego tła, ponieważ ta ramka jest, zobaczcie, na całej wielkości kartki, dlatego tak sobie obcięłam. I teraz też pomyślałam przy przygotowaniu, że jeszcze chyba sobie też podetnę te na okrągło narożniki u dołu, żeby to tak dopasować. Także to mamy z wykrojnika, z takiej rameczki. Jest kalka. Mam tu parę wyciętych takich elementów. Zobaczymy jeszcze, jak tam się ta kompozycja będzie układała. Mam koroneczki, które możecie kupić też w moim sklepie. To są koronki, które już są na przykład z takim kwiatuszkiem, z piękną, zwisającą ozdobą. Są śliczne. Jest koronka do wydzierania, którą uwielbiam. Jest tekturka, to jest z tekturkowo. Jeżeli komuś by się podobał, to jest wzór T768. Piękna taka rozeta, więc z niej też sobie skorzystamy. Mam kwiaty z foamiranu. Nie wiem jeszcze, które wykorzystam, bo miałam bardzo wielki dylemat, więc wyjąłam sobie tu wszystkie i będę decydować na bieżąco. Takie kremowiutkie, piękne kwiatuszki. Są też powycinane te elementy z kolekcji. Mam takie półprzezroczyste te łezki, o które też często pytacie. One wylądują w sklepie, tylko no, muszę ogarniać się. Będę korzystała z matowego żelu, takie żel medium, to jest, wiecie, żeby przytrzymać sobie te wszystkie ozdoby, znaczy wszystkie, no ja tu mam takie drobniutkie, to jest 3D powder, czyli takie kuleczki z Pent Artu, ale one są bardzo drobniusieńkie, nadają takiej lekkości pracą, pięknie się prezentują. Oczywiście do tego nie omieszkam użyć iskrzącego cuda, czyli mojego pudru, który też w sklepie się znajduje. To jest mój, słuchajcie, taki ten i jeszcze ten drugi zawsze, jejku, magiczny błysk. One tak cudownie pracą nadają takiej lekkości, są bardzo delikatne. No i będziemy sobie embosowali. Do embossingu wykorzystam jak to u mnie, słuchajcie, puder Wow w kolorze białym. Mam też coś do odtłuszczenia, mam oczywiście niezawodny Versamark, żeby sobie pięknie odbić stempelek, a stempelka użyję oczywiście, słuchajcie, mojego, które też w sklepie możecie kupić i wezmę chyba ten długi taki, bo on tak ładnie się wkomponuje. Myślę, że najbardziej, bo mogę sobie go rozciąć i wiecie, wyciąć jeden, a mieć co najmniej 2 listeczki. Także tak by to wyglądało. Ja najpierw wytnę sobie kawałek kalki do tego okienka z mojej ramki, a potem będę embosowała, bo wykorzystam tą resztówkę, bo to miałam taką kaleczkę, coś robiłam, już nie pamiętam co, więc się przydała. Tylko klej jeszcze. Tu jest mój, słuchajcie, przybornik. Kleju oczywiście używam mojego i szpatułki, słuchajcie, też w sklepie kupicie. I też te piękne pojemniczki z warsztatów terapii zajęciowej w Mielcu, bo ja pytanie o to mam. Oj, to są takie pudełeczka zrobione specjalnie dla mnie właśnie w Mielcu przez całą ekipę Edytki. Pozdrawiam też pana Andrzeja z tego miejsca. Ja sobie tak tutaj zrobiłam, wiecie, na klej. Tu sobie wkładam gumkę, szpatułki, żeby mi się nie pogubiło. Mam takie biurowe tu spinaczki i tą szpatułkę jeszcze sobie na bok daję. Choć wiem, że na tą szpatułkę jest miejsce, czekajcie, z drugiej strony chyba. Tutaj, nie? Bo tu jest wgłębienie takie, o. No ale jak ja tu wszystkie te moje klamoty powkładałam, no to już zabrakło miejsca na szpatułkę, więc rozwiązałam to w ten sposób. Zmierzę sobie najpierw, ile będę potrzebowała tej mojej kalki. Zrobię sobie tutaj 10,5. Takie większe troszkę, żebym nie musiała się martwić o ten klej. 10,5, gdzieś tam na 11 wystarczy.
10,5 na 11, więc jedziemy sobie i obcinamy taki kawałeczek. A tak jak mówiłam, reszta idzie na stemplowanie. 10,5 na 11 to okienko potrzebuje do zakrycia. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie teraz wezmę, o może inaczej, zaczniemy od oklejenia sobie tego wszystkiego tutaj w środku, bo to już będzie się fajnie suszyć i słuchajcie, jestem dzisiaj jakoś roztrzepana, wszystko mi z rąk leci. Ale bywają takie dni, że człowiekowi po prostu wszystko z rąk wypada i ciężko się na czymkolwiek skupić, no ale film nagrać trzeba, żeby pojawił się też z wyprzedzeniem jednodniowym dla wspierających, żeby mogli zobaczyć go przed wszystkimi. Ach, ja miałam, słuchajcie, tutaj naciąć ten spód. No, dobrze, że pamiętałam. Czekajcie, jeszcze szybciutko to odwrócę sobie, żeby nie ubrudzić tego mojego... O. To się jeszcze da zrobić. Dobrze, że się zorientowałam. Nawet gdyby nie... No cóż, no słuchajcie, zdarza się. Byłoby bez zaokrąglonych brzegów. Ale że sobie przypomniałam, no to fajnie, bo w ogóle ręce mi się jakoś trzęsą. Piję kawę właśnie. Może kawę sobie... No nie, mąż mi robił dzisiaj. A może on mi zrobił za mocną. Ale nie czuję, żeby była mocna, więc jednak nie bardzo. I jedziemy teraz tutaj. Teraz muszę każdy ten... Jak sobie postanowiłam, to muszę teraz wszystkie te elementy właśnie tak pozaokrąglać, żeby to ładnie pasowało. O, jak nieładnie mi kapło, ale na szczęście miałam odwrócone po lewej stronie, bo inaczej to bym się chyba zdenerwowała troszeczkę. Nie wiem, czy nie uciekam z kadru teraz, ale zaraz się Wam przesunę tutaj do góry. No zdenerwowałabym się, naprawdę. No i mamy ładnie środeczek, słuchajcie, wyklejony. Ja sobie tylko zerknę. O nie, no aż tak nie uciekłam. I jedziemy teraz tutaj. Tu mamy taką ciemniejszą część, więc może to pójdzie na spód. I też sobie zaokrąglam. I jedziemy. Jak to mówią, że zawsze kromka spada masłem do podłogi, no to tutaj na szczęście spadło mi to po tej stronie. Dobra, jakimś powrotem. A to nie jest przód? A właśnie, tam jest przód. Dobra. Myślę, że to nic mi tam nie zaszkodzi. Okej. Bo tu będzie... Tu będzie potem moja rozetka. I teraz tak. Tutaj mogę już przykleić sobie moją folijkę. Robię to, słuchajcie, bardzo delikatnie, bo teoretycznie wiecie, jak to jest z kalką. Ona lubi się pomarszczyć, jak jest zbyt mocno tak nawilgnięta. Jak jest... Oj, pojechałam za bardzo. Będzie kombinowanie albo wycinanie na nowo. Zaraz zobaczymy. Widzicie, ona już mi się tu rozlewała. Zaraz zobaczę. Jak będę miała to za mocno, no to będę musiała robić na nowo. A jak uda się to schować, to... Ale chyba się udało. Tu sobie dociskam ładnie. Zerknę jeszcze w drugą stronę. No nie mam tu nigdzie mokre, więc jest ok. Bałam się, że przesadziłam. I tutaj... Nie, no słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego, co to się dzieje. Muszę robić na nowo, nie ma opcji. Przepraszam Was, ale widzicie, takie rzeczy się zdarzają, więc no... Coś... Ja wiem, ja otworzyłam nowy klej i nie wymieszałam go. Słuchajcie, pamiętajcie, że ten... Ja chyba wrócę do tej mojej receptury, która była, bo... Powiem Wam, że... Ten pan, który, wiecie, firma, bo to nie pan, no ja rozmawiam z panem zawsze, ale tak nie do końca teraz ten klej mi siedzi
I chyba wolałam tamten mój bardziej albumowy. Ja sobie to tu odkładam na bok. Przepraszam Was za te... W sumie, słuchajcie, to nie są wtopy. To jest normalna praca. Jeszcze raz sobie dotnę. Zapomniałam tylko, ile tutaj było na wysokość. Najwyżej sobie wezmę jeszcze bo ja tu muszę mieć jeszcze trochę na te listeczki, żebyśmy sobie wyembosowali, ale wiecie, no ten musi być idealnie dopracowany, a na listeczki jeszcze wystarczy miejsca, więc spokojna głowa. Nowy klej wzięłam, bo już właśnie ostatnio przy pracy taki był. Może zróbmy sobie teraz tak. Zrobię tutaj i tą szpatułką rozsmaruję. Muszę się trochę uspokoić, bo taka jestem dzisiaj narwana mocno. Ale czeka mnie, słuchajcie, fantastyczny weekend, no bo ja to nagrywam oczywiście wcześniej. Jestem bardzo taka podekscytowana, bo potrzebuję trochę odpoczynku. Miałam bardzo ciężki tydzień i chyba jest mi potrzeba właśnie takiego totalnego chilloutu, który mnie czeka i chyba już gdzieś myślami jestem indziej. Ale chyba każdy tak ma, nie? Jak już takie... sobie to tu przetrę. Zmęczenie z nas wyłazi, to tu ładnie sobie to pokryjemy. Ja to robię po to, żeby też tę kaleczkę zabezpieczyć, to po pierwsze, a po drugie, żeby też to było takie sztywniejsze, żeby nie było takie miękkie, bo to wiecie, jak to jest, nie? Jak mamy taką pojedynczą warstwę, ja sobie wezmę teraz ten papier, bo zawsze przez papier lepiej takie rzeczy sobie zagładzać, żeby nam gdzieś tam nie wpadła to narzędzie i nie zahaczyło o krawędzie. I teraz zobaczcie, pięknie mamy, a jeszcze się tu jakiś gadni chlasnął. I teraz tak, mam to zrobione. To, co bym mogła najlepiej dla tego zrobić, to podłożyć sobie to tutaj pod tą matę i niech troszeczkę się to tam ustabilizuje. Było trochę nerwów, ale już jest ok. I zrobimy sobie, wyembosujemy sobie te nasze listeczki. Czekajcie, ja sobie wezmę tutaj jakąś matę. O, taka pocięta, pochlapana, idealna. Bierzemy kawałeczek kalki i to, co trzeba, to... Słuchajcie, jak ja lubię to, ja zawsze to powtarzam, że lubię ten proszek, ale on strasznie źle leci przez te tutaj. Ale za to, jak teraz będę miała, jeszcze sobie od razu tutaj sypiemy. Wiecie, to powoduje, że nam się troszeczkę ta kartka odtłuści, lepiej się złapie. Takie poduszeczki są fajne, ja nie wiem, gdzie ja tą moją poduszkę wrzuciłam, nie? Bo pierwszy raz zgubiłam poduszkę, patrzę za nią, nie mogę jej nigdzie znaleźć. I mamy fajnie odtłuszczone, pachnie obłędnie. Bierzemy sobie stempelek, bierzemy sobie tusz i cudnie odbijamy. Sprawdzam, bo ja mam ten refil taki, wiecie, ten uzupełniacz. I tak ja już dużo używam. Sobie zerknę, czy sobie przy okazji tutaj z Wami uzupełnię, bo widzę, że taki trochę suchy jest. No i biorę sobie ten mój uzupełniacz i wcieram. Dobra, chyba wystarczy. Bardzo fajne to jest i znowu będzie działało jak złoto. Może ten jeden próbny będzie taki... O, nie, pięknie się odbił. Więc jest gitarka. Może spróbujemy w drugą stronę. Ciach. Jak już będę robić, to wiecie, ciachnę wszystkie. Teoretycznie może by się jeszcze udało tutaj, ale nie wiem, czy nie zajadę jeden na drugi. Najwyżej zajadę jeden na drugi, przecież się nic nie stanie. Wyjdzie? No, o milimetr, ale udało się, słuchajcie. Dobra, już tu nie będę chyba ryzykowała, ale świetnie... Oj, nie ta strona, ale świetnie wyszło. Dobra, tak się cieszę bardzo. Będziemy testować też, słuchajcie, z Kolop Polska. Dostałam do testów taki płyn właśnie do czyszczenia stempli, tylko muszę sobie
wiecie, na razie tak psyknę na ten stempelek, choć pewnie powinnam na coś, ale nie mam, muszę sobie przynieść taki tutaj, wiecie, do mojej pracy ręczniczek bawełniany, żeby do tego właśnie, albo frotowy, tak te stempelki, no ale tak dosyć fajnie widzę, że pachnie cudownie. Więc będziemy testowali, będzie testing. Ja się posłużę tutaj od lideczki jeszcze papierem. Może zróbmy tak, najpierw sobie posypiemy jeden i tym naszym pudrem białym do embossingu. Ups! Nie, słuchajcie, dzisiaj i zobaczcie, nigdzie się nie przykleiło, tylko w miejscach, gdzie jest odbite. Nawet jak się czasem trafi, to wystarczy gdzieś sobie to przetrzeć. Mi tam nie zależy na tym, bo ja będę wycinać te listeczki, ale wiecie, jak ktoś na przykład robi taki embossing, w którym nie ściera tego, czyli zostawia normalnie na kartce, robi jakieś napisy, no to właśnie to odtłuszczenie powoduje, że ten puder łapie nam się tylko w tym miejscu, w którym my sobie stempelek odbijemy. Tu się coś podziało, ale tu jest zagięta kartka, więc po prostu... Oj, chciałam położyć jedno na drugie, więc tego trzeba unikać. Dobra. I zsypujemy sobie. No i mogę jeszcze uratować to, co mi tutaj spadło. Chociaż nie wiem, bo tu są jakieś farfocle. Dobra, nie będę sobie brudu do pudru zrzucała. Odkładam, słuchajcie, na bok, bo ważne jest, żeby te pudry sobie zamykać, zanim zacznie się nagrzewać. Bo wiemy, co się może wydarzyć. Rozdmucha nam się cały puder. Teraz biorę nagrzewnicę. Trochę przez całe biurko, ale damy radę. I teraz sobie nagrzejemy ten nasz, może ja to zrobię tak, będzie lepiej widać ten efekt. Chociaż na białym zawsze ciężej widać, ładniej się prezentuje ten efekt tego nagrzewania na złotym pudrze, bo się tak zaczyna pięknie błyszczeć na złoto. Na białym to tak wiecie. Tu widać, że mocno nacisnąłam stempel, bo się aż tak rozpłynął lekko. Widzicie, zrobił się takie silikonowe, no to warto tak delikatniej bardziej używać, czyli tak delikatnie po prostu docisnąć, zwłaszcza na tych drewienkach, to one się świetnie, jak mocno nacisnę, to potem wiecie, trochę ta guma się jednak rozjedzie i ona robi taki efekt bardziej nie rozmytego, ale takiego grubszego, grubsze są te krawędzie. I już mamy gotowe. No i listeczki, słuchajcie, gotowe. Ja sobie z tego mojego Tima Holca zostawiłam nożyczki w domu. Słuchajcie, się zawsze śmieję, że chyba sobie kupię jeszcze jeden zestaw narzędzi, bo większość rzeczy zabieram i robię sobie w domu. Gdzieś tam, wiecie, wieczorami przy filmie. I tutaj powolutku. No i słuchajcie, wyszło świetnie. I teraz sobie tylko listeczki wycinam. Ja już wielokrotnie pokazywałam ten efekt tego, jak robi się listeczki embosowane. Ja uwielbiam je, ale przyznam się Wam szczerze, że czasem leniuch we mnie wstępuje i jak nie mam w zapasie na embosowanych, to niekiedy mi się po prostu nie chce wyciągać tego wszystkiego, jak mam szybko nagrać film i jeszcze gdzieś tam, ale dzisiaj tak wiecie, uznałam, że troszeczkę przypomnę, że takie stempelki moje też są. Ja kiedy robię na zamówienia karteczki, to bardzo często ich używam, a w filmach mało, więc to się musi zmienić. Embosowane listeczki dodają lekkości, są takie delikatne, fajnie pracę uzupełniają. No i mają taki trochę inny efekt niż takie liście z wykrojnika, czy takie liście wycinane z kolekcji. A różnorodność listeczków, czyli wiecie, różne listki w jednej pracy i takie wycięte elementy, i takie listeczki właśnie na przykład z kalki, i takie z wykrojnika, taka różnorodność, gdzieś tam pododawane różne opcje, tak też tę kartkę urozmaicają. Ale przyznam, że też no, trzeba umieć też to dobrać. Nie zawsze mi to wychodzi, czasem mi się wydaje, że będzie pasować, a jak potem przykładam sobie to do kartki, to tak niekoniecznie.
niekoniecznie to potem widzę. Ale myślę, że tutaj w tych jasnych kolorach z tą kolekcją Simple Story bardzo fajnie powinno się to wszystko ze sobą połączyć. No ale wiecie, ja to mówię, uczymy się całe życie i ja też czasem wydaje mi się, że patrzę na to i będzie pasować, a potem przykładam, no i tak nie do końca, więc też to nie jest tak, że człowiek jak dużo robi, to wiem już tak od razu, że to będzie mi tu pasowało, więc... Ale też jak potem na przykład przyłożę, nie pasuje, nie będę dokładać, wkładam sobie ją na taką kopertę plastikową, taką wiecie, na napę, takie na zamknięcie, taki zatrzask i tam te wszystkie przechowuję właśnie embosowane listeczki i w innych pracach przydadzą się na pewno, więc nawet jak w jakiejś danej pracy, w której je zrobiliśmy, nie do końca nam leżą, to odkładamy sobie i poczekają na swój czas. W embosowanych liściach to jest też fajnie, że robimy je na kaleczce. Kaleczka też jest do nabycia w moim sklepie. Jeżeli byście szukali, to jest moja ulubiona akurat kalka, 110 gram, czyli taka nie za miękka, nie mocno sztywna, taka w sam raz właśnie do listeczków, żeby one lekko były takie, nie oklapywały, czyli wiecie, takie była ta kalka bardzo cienka, nie wiem, z 80-90 gram, że jeszcze jak przyjdzie ten ciężar tego embossingu, bo jednak to roztopimy, to ten listek potem taki jest lecący, ale ta 110, ta moja ulubiona kalka, która też u mnie na sklepie jest, to ona taka jest sztywniejsza troszkę. Nie jest jakaś taka twarda, mocno sztywna, ale taka wiecie, taka zdrowa akurat do tego, żeby te listeczki były też trochę takie sterczące, a nie klapnące. Dobra, bierzemy sobie tekturkę, ponacinamy ją sobie grzecznie, tym razem nie będę wypychała, tylko ładnie ją ponacinam w tych miejscach, gdzie jest tutaj przy produkcji złapana, oczywiście, żeby wiecie, nie wypadło, to żeby się fajnie trzymała w bazie. Jeszcze zobaczymy, czy... ok. Mamy tektureczkę wyciętą, takie coś można też wykorzystać na podklejanie elementów. I to, co chcę zrobić, to teraz słuchajcie, taki myk, czyli jak Lideczka tutaj pokazała właśnie taką koronkę, to ja zrobię, że ta rozetka będzie jakby taką ala koronką. Ona będzie tutaj przez to okienko wyglądać, tylko muszę to odwrócić tą może jaśniejszą stroną. Nie będzie jej w całości, bo ona jest taka większa troszkę, ale ładnie tutaj damy radę to ogarnąć. W związku z tym, że tak dokładnie nie wiem, w którym miejscu mi przypadnie, to ja sobie tu po prostu przy tym okieneczku dookoła podziubam klejem. Trochę to, słuchajcie, ten klej mnie tutaj wysunę. O, żeby jak nacisnę tym potem, żeby mi się nie wylało. I przykładamy, czekajcie, bo ja tak muszę to widzieć. Przykładamy do okienka. Taki efekt właśnie też, tak to odwracam, że te zaokrąglenia tu w krawędzie ładnie przychodzą. Widzicie to? Tu sobie troszeczkę dopnę, żeby mi tu nie wychodziło. Ok. Ten efekt właśnie... Oj, przepraszam, nie wyciszyłam sobie telefoniku. Oj, przesunęło się troszeczkę, nic nie szkodzi, już to naprawiamy. O. I tak to tu ładnie mi wyszło, że te krawędzie idą w te narożniczki. Teraz muszę to odwrócić i na momencik uzbroić się w cierpliwość i docisnąć troszkę. I w te puste miejsca ja sobie tutaj powkładam te kawałeczki z tego, co wycięłam. Wiecie, nie? Żeby mi to było równe na wysokość. Akurat tutaj ta tektura jest po prostu tak samo wysoka jak ta nasza rozetka, więc idealnie. I drugą stroną. Pięknie. I tu teraz słuchajcie, góra.
muszę to trochę ściąć, bo wiecie, tutaj już mam, tu jest więcej miejsca, więc tam mogłam swobodniej podziałać, a tu muszę uważać. I pięknie, słuchajcie, odpad wykorzystany. Proszę, nawet nazwę tu mamy tekturkową. I jeszcze sobie spróbuję na te boczki. Żeby to tu tak nie wisiało, bo to wiadomo, że potem może nam to tam trochę... Ale muszę tak ostrożnie, żeby, wiecie, to było cieńsze. Pięknie. I jeszcze tutaj. Dobrze. I teraz mamy naszą bazę zrobioną. Myślę, że to już przyschło fajnie. Ja sobie teraz to odsuwam, słuchajcie, na bok i odwrócimy, zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście musiałam sobie ubabrać pięknie, ładnie tutaj, zobaczcie, do tych krawędzi się to przypasowało. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. My już mamy gotową bazę, czyli to tu wszystko jest oklejone, pięknie przygotowane i możemy przymocować to do naszej bazy. I więc ja sobie tu po tych tektureczkach teraz jadę klejem. I po tej rozetce bardzo delikatnie, żeby oczywiście też się złapała, żeby nie była taka latająca, jak smrodzik po galotkach. I tu trochę. Będzie się dzięki temu dobrze trzymało. Jak się boicie, że na przykład w niektórym miejscu jest coś grubiej, to po prostu paluszkiem. Można też sobie, słuchajcie, nalać klej, oj, no za mocno ścisnęłam, na kawałek papieru, czy właśnie tutaj na ten element i gdzieś tu na tej siateczce, ale to trzeba palcem, żeby bardzo delikatnie, żeby sobie nie ubrudzić tej kalki. Ale to robię tylko po to, żeby, no, tak fajnie to nam się przytrzymało na tym, żeby kaleczka była czysta i biała. No i jedziemy teraz do naszej bazy. Ja sobie to delikatnie w dół zjadę. Ok. No i mamy. Jeszcze ten wykrojnik to nie jest taki zupełnie, wiecie, dopasowany zaokrąglenie, ale w zupełności wystarczy. No i jak Litka tutaj zrobiła, mamy kalkę, mamy koronkę, więc ja tu w tej formie mam właśnie tą rozetkę w środku tekturową. Przepięknie to wygląda. Słuchajcie, ten efekt właśnie przymglenia tej kalki tej tekturki tą kalką jest fantastyczny. I na momencik, słuchajcie, się z Wami na jakąś 5 minutek zrobimy sobie przerwę i zostawię, żeby to tak tutaj ładnie się, wiecie, no przysuszyło. Ja to przycisnę czymś ciężkim i jakieś 5 minutek dam temu, żeby to wyschło. Tutaj nawet wystarczyłby telefon, chociaż dobra. Nawet nie, dobra, to jest za lekkie, ale może mój klej. No, myślę, że tak. Widzimy się za 5 minut. Kiedy nasza baza, słuchajcie, już fajnie sobie tutaj odpoczęła, no możemy zabrać się za jej ozdabianie. Tak to wygląda, fajnie się przysuszyło. Tu mamy środeczek, tu mamy tył. Pamiętajcie też o wbijaniu swojego logo i pięknie mamy piękną rameczkę. O, widać rameczkę, widać. I czas na najlepsze, czyli na ozdabianie. Słuchajcie, ja sobie przygotowałam już tutaj te elementy, powycinane je mam, więc myślę, że to będzie teraz szybciej szło, niż jakbym miała to wycinać teraz podczas
tworzenia. Myślę, że na sam spód pójdzie ta właśnie taka największa, ten największy element, który zrobi nam taką podstawę do działania. Ja zawsze sobie w ten sposób robię, że na sam dół jakiejś dekoracji, którą wykonuję, kładę coś, co jest takie największe, najwyższe, co robi mi taką podstawę do tego, żeby na tym układać kompozycję. Ja się tak już potem tym kieruję, więc na samym środeczku idzie nam ładnie ten kwiatek. Ja tutaj nie podklejałam tak do samego końca, żeby nie wyszło mi kleju na zewnątrz, bo wiecie, tu nie mam tak, o. No i teraz według tego będziemy kombinować. Wprawdzie niczego nie planowałam wcześniej, więc nie miałam tu jakichś takich zamysłów. Spróbujemy sobie przyłożyć tutaj ten kwiatuszek. Niekoniecznie z tą perłą, bo ona mi tu trochę taki dystans robi. Rany, jak odskoczyła, dobrze mi do kawy nie wpadła, słuchajcie. Ale zobaczymy, jak ona będzie tutaj się prezentować, bo jeszcze nie wiem, czy zostanie. Na razie sobie ją przyłożyłam. Czasem, wiecie, jest jakiś... Mogłabym tu zamiast tego dać, wiecie, jakiś fajny ten kwiatek. Oczywiście sobie muszę ściąć te. I teraz się zastanawiam właśnie, czy takie kwiatuszki, czy może takie mniejsze, czy może taka róża i kwiatuszek. Też ładnie wyglądają. No, powiem Wam, nie będzie lekka decyzja. I tu chciałabym takich elementów sobie nawsuwać. Może coś od spodu, a może po prostu bez tego. Tylko wydziurgać sobie tu trochę jakieś koroneczki. Jak ja sobie to tak umiejętnie powyrywam, to tutaj nam zostanie taka fajna falbaneczka. Trochę tych nici w górę i w bok. No to jest ładne, ale wiecie, no nie zawsze pasuje. Gdzieś mi to w oko wpadło, tam jak wyjmowałam sobie elementy tutaj. No więc zawsze warto wyjąć, a potem przykładać i kombinować. Mnóstwo tych kwiatuszków tutaj jest, więc jest w czym wybierać. Nie ma bidy, jak to mówią. Mamy piękne frezyjki. Frezy zawsze są fajne, bo one mają takie te gałązki wyciągnięte, ale ja bym chciała coś takiego, o, coś takiego jak tu, więc wytnę sobie to, co bym chciała. Nawet bym może wycięła tak i spróbowała to na podniesionym, na dystansiku. A to, czego się pozbyłam, to oczywiście, że można potem gdzieś jeszcze przemycić bez problemu. Tu coś, co mi troszkę wyciągnie tę kompozycję, ale też nawiąże do tego, co jest tutaj na górze, nie? Żeby nie była sama ta frezja, więc jest gitarka, a potem będę dopychała całą resztę. Ja sobie tu oczywiście jeszcze mogę wykorzystać te tekturki jak najbardziej. Zatem zostawiam tutaj te niteczki, bo one tu sobie świetnie poradzą, bo są tylko taką dekoracją póki co. I tak to będzie gdzieś tam za chwilkę zasłonięte, ale to nic nie szkodzi, bo z bliska tu widać, że tam coś jest. I jedziemy tekturka. I na tekturce to w górę. Na razie póki co tak delikatnie w górę, a potem będziemy budować to wszystko jeszcze bardziej. Tu uwielbiam, słuchajcie, ten wykrojnik, który robi takie fajne zamieszanie. Nie zawsze pasuje, oczywiście. Tak jak, słuchajcie, większość elementów, gdzie tam coś tworzymy, nie zawsze wszystko nam pasuje wszędzie, ale ja myślę sobie, że ten tutaj może się całkiem fajnie sprawdzić, ale musimy sobie go też oprzeć z drugiej strony. Czyli tu położymy też tekturkę. Tu muszę uważnie działać, bo to jest takie bardzo ażurowe, więc i ciach. Ładnie ten elemencik się tutaj przesunie i on jest taki troszeczkę w powietrzu, bo jest lekko przytrzymane. Lubię takie właśnie
ślubne, romantyczne klimaty, więc bardzo się cieszyłam, jak zobaczyłam mapkę od Lideczki. I bardzo wielką radością napawało mnie też to, że Lidka podjęła wyzwanie, mimo że nie zrobiła tego w jakichś tam programach, ale piękny rysunek, który naprawdę zrobił na mnie wielkie wrażenie, że tak, wiecie, taki odzew, odezwała się na tą moją prośbę przysyłania. Dla mnie to są fantastyczne wyzwania, słuchajcie. Ja na początku sobie robiłam sama te mapki, wiadomo, no ale jak dostaję od Was, to jest to, co mówiłam, że no wtedy człowiek już, bo tę mapeczkę to sobie zawsze tam mogę w jakimś swoim klimacie, wiecie o co chodzi, nie? A lubię tam coś tam, to sobie zrobię tak pod siebie trochę. A tutaj no muszę zgodzić się z tym, co dostaję, w sensie takim muszę podjąć to wyzwanie tego, co mam przed oczami. Więc to jest też niesamowicie pobudza kreatywności. Ja bardzo się cieszę. Mamy takiego kwiatka. To ja sobie go tutaj jeszcze, słuchajcie, podkleję na takim... Zobaczcie, nie dość, że tekturka wykorzystana, to jeszcze odpady z tekturki, więc nic, tylko się cieszyć. Ja już teraz się szykuję do tego wyzwania pracy ze ścinkami, no bo wiecie, to ten mój styczeń, a teraz to już w ogóle ta końcówka to jest jakiś hardcore. My tu nic nie robimy, tylko po pogrzebach chodzimy, więc ja już mam nadzieję, że już teraz na spokojnie. O, i pięknie tu u dołu. Super. A tu będziemy budować w drugą stronę te elementy, więc ja sobie tak myślę, że słuchajcie, tę różyczkę sobie tutaj zamocuję. Oj, zabrałam ją razem z ciała. Oj, się bałam, że mi to teraz spadnie. Albo wiecie co, może nawet ja ją trochę spłaszczę. Dobra, już położyłam klej, to nic nie szkodzi, ale czekajcie, muszę się przygotować. Jakiś ścineczek sobie tu wyjmę. Bo wiecie, jak ta różyczka ma taką pupkę, no to jest normalne, bo wiadomo, jak się robi te róże, no to trzeba tam kuleczkę włożyć i tak dalej, ale one czasem potem do pracy dla mnie są za wysokie. I ja sobie tak to złapię tutaj, ściskam, obcinam ten spód. Tu jest akurat z folii kulka. O, zobaczcie, nasmaruję sobie klejem na gorąco i złapię to, bo to trzeba złapać, żeby nam się róża nie rozpadła, bo ona ma te swoje warstwy tu pozwijane, więc trzeba złapać. O, teraz sobie ją ładnie robię tak jak była, ale zobaczcie, jak ona już jest płastsza. Płastsza? Jest taki wyraz. Bardziej płaska. Tu jeden listeczek się ewakuował, ale my sobie go tam potem dokleimy bez problemu. Czekajcie, sobie tu kleju nałożę. I listeczek wróci na swoje miejsce. Siach. O, i jest zdecydowanie niżej. Super. Mamy to. Więc teraz mogę już tu ją spokojnie sobie przykleić na tym narożniku. Lideczka zrobiła tę kompozycję bardziej na środku, ale ja zrobię ją tak właśnie na boku, żeby tu tak ładnie ta rozetka była taka bardziej widoczna. Chociaż jakbym zrobiła na środku też, ale wydaje mi się, że te kwiaty by mi to przytłoczyły zbyt mocno. I tak sobie tutaj myślę, że może tak to będzie fajniej. No i jedziemy, słuchajcie, z kwiatuszkami. Myślę, że te kwiatuszki trzeba będzie tutaj robić na dystansiku, żeby tam się fajnie to poukładało nam. Pięknie. Dobra. Tutaj też coś, co mogę sobie fajnie podkształcik zrobić tutaj tej mojej. Nie, pod mam wycięte, dobra. No i tak, słuchajcie, jedziemy i budujemy sobie tę kompozycję tutaj już z tych naszych elementów, gdzie ja to położyłam tutaj. O, żeby tu się robiło tak fajnie, tłoczno. Dobra. I jak już to mam, to teraz sobie kwiatuszka zamocujemy.
fajne połączenie różyczki i kwiatka. Nie musi być... Oj, pociągnęłam sobie klejem na gorąco i no, myślę, że... Czekajcie. Coś mi tu nie poszło trochę, ale ok, już wszystko dobrze. I tu będziemy zaraz dopychali. Ja mam jeszcze też wycięte z wykrojnika takie maleńkie. Ja właśnie się zastanawiałam, czy by jeszcze tu nie zrobić, tylko że kwiatek byłby tu za duży, zdecydowanie ta róża, albo nawet to przytłoczyłoby, bo ta kartka jest bardzo duża, więc nie, bo Lideczka nie zrobiła. Lideczka tutaj wyznaczyła mi zadanie, że tam będzie napis, więc dobra, tam będzie napis. No w sumie kamień z serca, nie będę musiała tam nic dopychać, ale tutaj już zaczniemy sobie dokładać, słuchajcie, listeczki bardzo delikatnie. Ten pójdzie od spodu, tak całkiem na spód, żebym tu na górną część mogła sobie, zobaczcie, przyłożyć. I widzicie, nie wiem od czego, bo wiele pytań jest o to, że się kruszy puder, ten, wiecie, ten embosowany element potem. No mnie się to jeszcze nie zdarzyło, przynajmniej nie kiedy korzystam właśnie z Versamark i z tuszu i z tych pudrów Wow, więc myślę, że gdzieś tam powód leży albo w pudrze, albo w tuszu. Trudno mi to jest też oceniać, nie chciałabym też zaszkodzić i powiedzieć, no masz, nie wiem, beznadziejny tusz albo beznadziejny puder, bo się okaże, że mogę komuś, nie wiem, zrobić jakąś antyreklamę, ale nie jestem pewna, co może być tego powodem. No coś z tego na pewno, bo wiecie, ja tutaj używam od lat tych moich sprawdzonych, że tak powiem, elementów do embosowania i to mi się nie pruszy. Ja nawet miałam kiedyś wystawione na sklepie, normalnie sprzedawałam takie wyembosowane listeczki, te moje. Nie dostałam sygnałów, że coś się dzieje, więc jeżeli coś się działo, to proszę też o sygnał, bo wiecie, trudno jest też to jakby o tym mówić, jeżeli ktoś mi na przykład nie powie, wiesz, trochę mi się skruszyło albo skruszyły mi się, no nie mam pojęcia. Złożyłam sobie 2 listeczki, też można sobie właśnie samemu poskładać. I tu je od spodu, żeby coś zielonego się tutaj pojawiło, bo tu nie mamy nic zieloniutkiego i taka smuteczkowa historia trochę tam jest. I jedziemy z tymi niteczkami. Niteczki to ja wolę sobie na kleju introligatorskim. On wysycha, jest taki, wiecie, przezroczysty, więc nic się tu z nim nie będzie działo, a przy okazji one sobie tak fruwają w powietrzu, nie są takie bardzo przytłoczone. I tutaj też trochę. Czekajcie, sobie to tam może tak zrobię, o, od spodu. Dobra. I tu by się przydały też jakieś właśnie... Czekajcie, bo ja rozcięłam ten... Przecież tu jest taki maleńki ten kwiatuszek. Nie, bo tam mówiłam już o tym. Dobra, już nie będę tam... nie będę. To będzie tu idealne. Potrzeba nam tu kwiatuszka pięknie, który będzie zamykał kompozycję. Coś tam będzie się, wiecie, musi się coś dziać. I teraz myślę, że to jest ten moment, w którym... Aha, ja bym jeszcze chciała tu... O, dobrze, to co mówiłam. Gdzieś też te listeczki, żeby się pojawiły. Tutaj, ale to już ten, wiecie, taki ogoneczek i sprawdzimy, gdzie go wsuniemy, czy tu, czy tutaj pod tą koronkę, chyba na spód, albo pod ten wykrojnik biały, o, żeby one gdzieś tam jeszcze się pojawiły, wiecie, żeby nie był taki narzucający się, żeby nie był tak mocno widoczny, ale żeby był. Myślę, że tutaj to będzie idealne miejsce dla niego. Jeszcze go troszkę skrócimy sobie. Jak nie umie wejść, bo tam już jest coś naklejone, to po prostu sobie go przycinam, żeby tu tylko taki fajny, mały elemencik wychodził. Jeżeli takiego po prostu potrzebuję małego, zobaczcie, to jest jedna gałązka. Ten stempelek jest naprawdę fajny, bo
Mam jedną gałązkę, zobaczcie na ile elementów już jest rozcięta, gdzieś urywana, zobaczcie tak jak ten i można sobie powtykać, oj przepraszam, tam gdzie nam potrzeba, nie musi to być cały listek wprowadzony, ale jakieś drobne jego kawałeczki, żeby ten klimat był, żeby ten listek się pojawiał. O. Ale nie musi być wcale takim jakimś wielkim, głównym liściem. I tu też jeszcze jeden ten kawałek, zobaczcie, wykorzystam. Zaraz tutaj go dziabnę. Tak. Teraz tutaj jeszcze też bym potem coś dołożyła, może taką fajną różyczkę. Kurze mnie to skrzypienie od krzesła, tak przesuwam. Tak, różyczka będzie tu idealna. Potem trzeba tak spojrzeć trochę z góry na naszą pracę i ocenić, czy gdzieś tam jeszcze coś. O, i ona się tu ładnie, zerknę tylko, czy jestem widoczna i będzie praca nad wyostrzeniem obrazu. Niech już ta wiosna jest. Dobra. Tu nam się spergają byle gdzie te nasze niteczki. Ja sobie to troszeczkę teraz odsunę na bok i skupimy się, słuchajcie, na dokładaniu tych drobnych elementów. Ja sobie wezmę kawałeczek, nawet jeszcze mi tutaj tekturki zostało, więc fajnie. Tego żel medium na taką tekturkę sobie trochę wyłożę. I słuchajcie, ono potem oczywiście, widzicie, ja sobie to tutaj zdejmę, stwardnieje, znaczy się w sensie nie stwardnieje, wyschnie i zrobi się przezroczyste. Nie będzie widoczne, więc nawet tu mam, tylko że tu było już dużo naklejone, więc też to nie. Posłużymy się raz jeszcze karteczką. I troszeczkę sobie tu posmeramy. Najpierw delikatnie. Ja sobie tak, o, najpierw ponakładam lekko, bo to wiecie, jak to tak od razu zamoczę w tych kuleczkach, to nie zawsze się to fajnie chce współpracować, a jak już wiecie, ten pędzelek jest nasączony troszeczkę tym medium, to już jest dużo lepiej, bo to potem razem z tym wcieram sobie w te moje elementy. Część się oczywiście osypie, to jest wiadome, ale i tak duża część pięknie się tutaj nam przyklei, więc sobie to tu jeszcze, o, gdzieś na te kwiatuszki. Słuchajcie, ten efekt taki prawdziwy tego, to co potem tak, jak to mówią, zachwyca, bo patrzymy na te wszystkie detale, to w momencie, kiedy to już wszystko wyschnie, bo to wtedy widać bardzo dokładnie te drobne elementy, które ja na razie to zamknę, żebym sobie nie, bo ja mam talent, wiecie, że szturchnąć to zaraz wysypać wszystko, więc muszę uważać bardzo. I teraz iskrzące cudo. Iskrzące cudo, no to wiecie, ja myślę, że tą nazwą całkiem fajnie trafiłam, bo ono robi taką fajną robotę, jest bardzo delikatne, zwiewne, ma takie delikatne, wiecie, różne rozmiary tego takiego efektu brokatowego od większych do mniejszych, średnicy, jeżeli chodzi o tą ziarnistość. O, brakowało mi słowa. I my sobie tu ładnie, słuchajcie, go wczeszemy. Jak tak mówię, to co ma odpaść, to jeszcze sobie gdzieś tam odpadnie, a to co ma zostać, to zostanie i będzie pięknie się prezentowało. Po tych kwiatuszkach tak delikatnie. I sobie to, czekajcie, zrobię tak, to sypiemy. Już mi się nawet te takie kuleczki przykleiły do... To nam zostanie, a jedziemy jeszcze trochę dalej, bo brokat akurat tutaj nie będę sobie żałowała jakoś bardzo, bo słuchajcie, jeżeli na przykład wszystko wyschnie i uznacie, że brokatu jest zbyt dużo, że to biorę pędzelek i tak mocniej docisnę, to zetrę, ale no wiecie, kto by rzekł, że brokatu zbyt dużo, no nie.
ale wiecie, są osoby, które nie przepadają jakoś za brokatem i jak najbardziej każdy z nas lubi coś innego i to jest fajne. Każdy coś innego robi, każdy ma inny styl. Super. Dobra. Już bym chyba skończyła tutaj dokładać, ale nie ma tak lekko. I jeszcze sobie pojadę z tymi kuleczkami, które fajnie w niektórych miejscach zrobią nam robotę. Tutaj będzie taka średnia, tu będzie mniejsza. O, zrobiłam większą kruchę, ale mam nadzieję, że jakoś to się uda poprawić. Powiedziałam, one jakby są przylepne, ale ja, słuchajcie, wolę to wszystko na kleju zamocować. Tu średnia. To będzie teraz komiczne, bo ta malutka będzie na takim wielkim glucikowym kleju, który wyschnie i nie będzie widoczny, no ale póki co jest widoczny. Tutaj. Tu. Czekajcie, może byśmy to gdzieś tutaj dali. I potem na takie prace potrzeba cierpliwości, bo to musi wyschnąć. I no nic tutaj nie pognamy czasu. Musi wyschnąć to, co ma wyschnąć, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i dzielnie czekać, aż wszystko się pozasusza. Ale myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Ja bym tu jeszcze gdzieś może na tych łużyczkach, bo to są takie jakby, wiecie, wygląda jakby to były takie kropelki rosy, ale na tych płatkach to można zrobić tutaj te drobniutkie całkiem, żeby to było tylko takim... O, mam nadzieję, że się to będzie trzymać na tym foamie. No też przykleiłam na płatek, którego nie widać, chociaż widać od spodu. W kamerce to takie nie wszystko jest widoczne, ale tutaj jak się trzyma w rękach kartkę, odwraca się z wszystkich stron, no to dużo bardziej to wszystko widać. I nie przygotowałam sobie suchego pędzelka. Ten jest brudny. Tutaj mam taką... O, wolę to od razu zetrzeć. Dobra. Tak karteczka wygląda. Słuchajcie, się mieni. Jest mnóstwo tych takich pyłeczków, kropeczków, więc myślę, że nudno nie ma. I co my tu jeszcze mamy na tej naszej mapce? Tu są obrączki. Ja na razie obrączek, słuchajcie, dawać nie będę. Te obrączki można albo tutaj w rogu dać, albo na środku, jeżeli tak bardzo by się chciało podkreślić, że to ślub. To, co zrobię, to słuchajcie, zaraz też przetestujemy ten płyn, czy on podziała mi na pędzelek, na ten, wiecie, na to żel medium. Jestem bardzo ciekawa. O! Zrobiła się pianka. Ojej. Jest suchy, czysty. Super. Dobra. Kolop. Chyba ratujesz moje lenistwo, bo ja po prostu, wiecie, bym musiała teraz lecieć do domu, myć to pod bieżącą wodą. Zobaczę, jak to wyschnie. Zrobiła się taka... Nie wiem, jak to powiedzieć i pokazać. Wiecie, odłożę sobie, bo ja tu mam klej na gorąco na tym. Trochę teraz to ubrudziłam, ale bardzo Was przepraszam, ale położyłam tu klej i trochę nakapał, ale to jest taka mata, wiecie. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Prysnęłam sobie tutaj i robi się taka pianeczka na tym. Widzicie to? Jestem bardzo ciekawa, jak wyschnie. Czy wiecie, czy to nie jest tylko rozmoczone teraz to żel medium, ale... Ja to, słuchajcie, chyba mam mistrza do wykorzystywania rzeczy, które mają swoje przeznaczenie, do czegoś zupełnie innego. To samo jest z tym cleanerem takim do, wiecie, tym do masek. No to ja czyszczę tym wszystko, tylko nie maski, bo maski wiecznie mam zaschnięte i wiecznie muszę je domywać potem pod kranem. I to samo tutaj, słuchajcie, bo to jest płyn z przeznaczeniem do stempli, więc do czyszczenia sobie właśnie stempli.
Natomiast jak widać, no, ja już czyszczę tym żel medium i podziałało świetnie. Mam nadzieję, że jak to wyschnie, to będę im bardzo wdzięczna, bo nie będę musiała biegać do domu. Zobaczymy. Zostawiam pędzelek. Biorę moją karteczkę. Wygląda tak. Bardzo fajnie ta rozetka się tu prezentuje i potrzeba nam tu napisu. Dobra, czekajcie sekundę. Napis. Dobrze. Wytachałam, słuchajcie, z Mintaja te tekturowe napisy i to jest z kolekcji Wspomnienia. Wiecie co, no, teoretycznie można to dziś, można, świętujemy, można, najważniejszy dzień też bardzo ładnie tu będzie wyglądać, a ja tutaj już sobie upatrzyłam młodą parę i dzięki temu, że to wiecie, te naklejki są jakie są, też jest przykład tego, dlaczego ja wszystko podklejam klejem, możemy to tak przykleić, że troszeczkę mi to wystaje na zewnątrz. Choć ja bym to raczej tak widziała gdzieś tutaj, nie na górze. Może się ta lideczka zgodzi, że mogę to gdzieś dać tutaj. Bo jakoś tak chyba bardziej mi tym razem, wiecie, jak rzadko kiedy mam jakiś pomysł, to chyba mi bardziej ten napis pasuje tutaj niż na tej górze. Aczkolwiek dzięki temu napisowi ta góra się tak troszkę zapełniła. Gdybym go tu nie miała, musiałabym tu może jakiegoś kwiatka przykleić albo jakąś gałązkę, wiecie, taką mini dekorację. A tak to całkiem fajnie się mi tutaj uzupełniło. Kochani, tak wygląda moja propozycja, jeżeli chodzi o kartkę z mapki. Według mapeczki Litki Daniłowskiej jestem na razie pod wrażeniem tego. Wprawdzie jeszcze stempelek przetarłam, ten mój, tak wiecie, przy stemplowaniu, no, gumowe to jeszcze przezroczystym tuszem nie jest widoczny tak efekt. Lepiej zrobić to tuszem jakimś kolorowym, żeby widzieć, jak to się ściera, jak to wygląda, jaka jest łatwość w ścieraniu, mieć też odpowiednią ściereczkę, której nie zabrałam, bo nie myślałam, że będę, oj, przepraszam, z tego korzystała. Natomiast no, o, pędzel już jest suchy. Kurczę. Powiem Wam, no, cieszę się bardzo się cieszę, że mi się to starło, bo nie muszę biegać do domu. Takie lenistwo, nie? Tak jakbym miała hektary do tej chałupy. No ale wiadomo, jak to się nagrywa film, to tak od razu tak się nie leci, jak się z tego korzysta. No więc póki co, fajnie, super. Nie dość, że ładnie pachnie, to jeszcze świetnie działa. Więc myślę, że będę częściej używać teraz żel medium. Karteczka przedstawia się następująco. Ona, tak jak mówiłam, pojawi się też na moim fanpage'u. Będzie można sobie tam, jeżeli wykonacie pracę też inspirowane mapką lideczki, czy kartką moją, zapraszam bardzo serdecznie, wrzucajcie, chwalcie się, niech wszyscy widzą, jak pięknie. Ja mówię, co ja to mam na tej szpatułce? Nie no, po prostu samoczyszczenie. Za dzień dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że wracam do kartek z mapką. Jeszcze raz przypominam, że te mapki możecie podsyłać do mnie na maila warsztaty@asiaszulik.pl. Czy to namalowane, czy to zaprojektowane w jakimś programie, jeżeli macie możliwość, czy to jakąś Waszą kartkę, którą mam zrobić po swojemu. Jak najbardziej. To też jest swoista mapka, więc bardzo zachęcam. Troszeczkę dzisiaj porobiliśmy i listków z kalki, i wykorzystaliśmy kaleczkę do pracy. Tu widzę, że mogłam to przykleić w tym miejscu, gdzieś tu tak, ale wiecie, to jest ten problem, że potem widać ten klej. Więc tutaj tak mogłabym ewentualnie tu o te obrączki przykleić, wtedy byłoby fajne. Są efekty tych wszystkich tutaj, wiecie, dodanych elementów, więc bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj taką pracę wykonać. Lideczko, bardzo dziękuję za piękną mapkę, którą mi wysłałaś. Was raz jeszcze zachęcam po stempelki, po kalki i tym podobne rzeczy, których używałam. Też zapraszam do swojego sklepiku, jeżeli macie tylko ochotę. I pozostaje mi się pożegnać. W poniedziałek właśnie miałam robić test tego płynu, ale prawdopodobnie będzie film z nowościami. Zobaczymy jeszcze, jak się to tam poukłada, czy zdążą dojść, bo są już bardzo blisko mnie. Pachnie to fajnie. No słuchajcie, no ciekawe, co to jest. Limpiador de Celios Polymotor per Timbri. Chyba będę musiała sobie przetłumaczyć. No w każdym bądź razie płyn do stempli. Na razie póki co wyczyściłam fantastycznie nim pędzelek i cieszy mnie to. Och, jak on pachnie. On coś przypomina.
Słuchajcie, jakieś cukierki, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć jakie. Dobra. Się nawąchałam, żegnam Was, życzę Wam cudownego, miłego, przyjemnego weekendu. Widzimy się w poniedziałek. Ściskam mocno, a z wszystkimi osobami, które tworzą poskrapnasowy album warsztatowy, poskrapnasowy album, zapraszam w poniedziałek o 18. Widzimy się przez cały tydzień. Myślę, że album skończymy, bo praca nam idzie fajnie. Także do zobaczenia. Pa, pa, pa.